Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zajmiemy się zjawiskiem indukcji własnej i wzajemnej. Zapiszmy więc temat: zjawisko indukcji własnej i wzajemnej, rozwiązywanie zadań. I zaczynamy od zadania 12.4.8 ze strony 120 z tego trzeciego zbioru nowej ery dla programu rozszerzonego dla klas po gimnazjum. I szybciutko treść tego zadania pokazuję. Tu jest to treść. Dwie cewki to znaczy, że zwojnicy, inaczej mówiąc. Dwie cewki o zwojach nawiniętych w tę samą stronę, indukcyjnościach odpowiednio L1 i L2 połączono szeregowo, a potem podłączono do źródła prądu zmiennego. Wskaż wyrażenie poprawnie opisujące wartość siły elektromotorycznej samoindukcji opisanego układu. No i są podane 4 możliwości. My mamy stwierdzić, która z nich jest ta prawdziwa. No to zaczynamy. Mamy dwie zwojnice. Zwoje są nawinięte w tę samą stronę. Połączone są szeregowo. Indukcyjności, czyli inaczej mówiąc współczynniki indukcji własnej są znane, L1, L2. I pytamy się o, jeżeli podłączymy teraz do źródła napięcia prądu zmiennego, przemienny też to jest zmienny, ale ogólnie prądu zmiennego, to zarówno w pierwszej zwojnicy, jak i w drugiej zwojnicy powstanie siła elektromotoryczna. W pierwszej zwojnicy, chociaż natężenie prądu płynącego przez obie zwojnice jest takie samo, więc siła elektromotoryczna indukowana w pierwszej zwojnicy to będzie minus R1, zmiana tego natężenia prądu przez czas, a siła elektromotoryczna indukowana w drugiej zwojnicy z podobnego wzoru obliczamy, minus L2 i tu jest zmiana tego samego natężenia prądu, bo ten sam prąd płynie przez jedną i drugą zwojnicę. I ponieważ są te zwoje nawinięte w tym samym kierunku, to przypomnijmy sobie, co to znaczy ta siła elektromotoryczna. Jeżeli w obwodzie pojawiała się siła elektromotoryczna, to jeżeli obwód był otwarty, czy prąd nie płynął, no przepraszam, inaczej w tym przypadku płynie. Więc jeżeli pojawiła się siła elektromotoryczna, to tak jakby w zwojnicy pojawiło się źródło napięcia właśnie o sile elektromotorycznej równej właśnie tyle, co tu zapisaliśmy, tak? Czyli jak tu się pojawi siła elektromotoryczna i tu się pojawi siła elektromotoryczna, to tak jakbyśmy mieli tu dwa źródła i zwoje są nawinięte w tym samym kierunku, to tak jakbyśmy mieli dwa źródła napięcia połączone szeregowo. To tak jak mielibyśmy dwa źródła napięcia połączone szeregowo, to napięcie między końcami tego układu źródeł byłoby równe sumie napięć na poszczególnych źródłach, czyli w tym przypadku sumie sił elektromotorycznych. No dobrze. Czyli siła elektromotoryczna indukowana w tym całym połączeniu to będzie suma sił elektromotorycznych indukowanych w poszczególnych zwojnicach i wstawiamy tu wzory. Te prawe strony wzoru wstawiliśmy, ponieważ jest ten sam prąd płynie przez obie zwojnice, to wyrażenie delta i przez delta t możemy wyłączyć za nawias. No jeszcze minus 1 możemy wyłączyć przed nawias i zostaje w nawiasie L1 plus L2. I patrzymy, to jest odpowiedź która? To jest odpowiedź ta A. Znaczy to zadanie, zapamiętajmy, bo to jeszcze ostatnie zadanie będzie właśnie, które właściwie będzie pamięciowe, jeżeli ten wzór już znamy, więc przypomnijmy sobie ten wzór i od razu rozwiążemy zadanie ostatnie później. Ale to poczekajmy jeszcze. Zadanie następne, zadanie 12.4.9, też ta sama strona, czyli strona 120, tak? 12.4.9. No to już poznajemy te podstawowe schematy. Ważne, że jak ktoś raz już, tu dużo możliwości nie ma, jak ktoś raz te schematy pozna, to praktycznie już ci, co układają zadania, czy maturalne, czy inne, to już praktycznie nie mają już nawet możliwości wymyślenia czegoś innego, więc dobrze jest te schematy znać. 12.4.9. No to szybciutko treść zadania. O, tu mamy prąd stały o natężeniu I równa się 5 A przepływa przez zwojnicę o N równa się 500 zwojach. Jeden zwój wytwarza strumień indukcji magnetycznej Φ
równa się 250 mikroweberów. Mikro to jest 10 do minus 6, 1 milionowa. Prąd płynący przez zwojnicę zanika od wartości 5 A do 0. Oblicz indukcyjność zwojnicy. Oblicz indukcyjność zwojnicy. No już. 12.4.9. Już tu mamy to zadanie. Wypiszmy dane. Więc natężenie prądu to jest 5 A. Ilość zwojów 500. Strumień wytworzony przez jeden zwój to jest 250 mikroweberów. Mikro to jest 10 do minus 6 webera. No i teraz wypiszmy, musimy pewne oznaczenia dobrać. Więc to phi, to już jak było powiedziane w treści, to jest strumień indukcji wytworzony przez jeden zwój. A teraz my potrzebujemy strumień, całkowity strumień przechodzący przez tę zwojnicę, czyli phi b to będzie całkowity strumień przechodzący przez zwojnicę, a phi strumień indukcji wytworzony tylko przez jeden zwój. No i teraz każą nam obliczyć współczynnik indukcji własnej tej zwojnicy. Jeszcze tu spojrzę. Znaczy, bo indukcyjność to jest znaczy współczynnik indukcji własnej. Więc musimy obliczyć to L i przypomnijmy sobie, kiedy to pierwszy raz ten współczynnik indukcji własnej, czy indukcyjność zwojnicy, w jakim wzorze się pojawiło. No, pojawiło się we wzorze na całkowity strumień przechodzący przez daną zwojnicę. Znaczy, to był współczynnik proporcjonalności, to L, czyli współczynnik indukcji własnej, to był współczynnik proporcjonalności między natężeniem prądu płynącego w tej zwojnicy, a całkowitym strumieniem przechodzącym przez tę zwojnicę. Czyli prawa strona to jest to L razy I, to L szukamy, a teraz trzeba tą lewą stronę rozpisać w ten sposób, żeby to I uległo nam. Znaczy, nie, dobrze, tą lewą stronę trzeba teraz rozpisać. No to phi b to jest całkowity strumień przechodzący przez tę zwojnicę. No to jeżeli przez jeden zwój przechodzi taki strumień, no jak jest n zwojów, to całkowity strumień, znaczy inaczej, to źle powiedziałem, że jeden zwój wytwarza taki strumień, to jak mamy n zwojów, to te wszystkie zwoje, w których płynie prąd o natężeniu I, wytwarzają strumień n razy większy. Czyli całkowity strumień przechodzący przez tę zwojnicę to będzie ilość zwojów razy strumień wytworzony przez pojedynczy zwój. No to wstawiamy tu do lewej strony to n razy phi. Wstawiliśmy. Właściwie to zmieniłem stronę od razu. Czy L razy I to jest phi b i zamiast phi b wstawiliśmy właśnie ten całkowity strumień, który przechodzi przez daną zwojnicę. No i mamy wzór, gdzie jedyną niewiadomą jest to nasze L. No, przekształcamy, dzielimy przez I, wstawiam wartości liczbowe i po prostu przekształcenia wychodzi 25 tysięcznych Henry. No, znaczy jednostką współczynnika indukcji własnej, czy tak zwanej samoindukcji jest Henry. No to pamiętamy, że Henry to jest volt razy sekunda przez amper. No z czego to wynika? No to wynika z tego wzoru na siłę elektromotoryczną indukcji elektromagnetycznej. Jakbyśmy z tego obliczyli to L, chodzi o wartość bezwzględną, no to będzie L, to będzie E razy delta T przez delta I, czyli jednostka L to jest jednostka siły elektromotorycznej razy jednostka czasu przez jednostkę natężenia, czyli to jest inaczej volt razy sekunda przez amper. No to spróbujmy teraz sprawdzić, czy rzeczywiście nam Henry wychodzi, czyli musi nam wyjść volt razy sekunda przez amper, żeby to był Henry. No to sprawdźmy. A tu mamy co? Weber przez amper. No to zapiszemy Weber przez amper. Weber to jest jednostka strumienia. To przypominamy, strumień to był iloczyn skalarny indukcji i wektora indukcji, wektora powierzchni, czyli był to B razy S razy kosinus kąta między B i S. No to jednostka strumienia to jest jednostka indukcji, czyli Tesla razy jednostka pola powierzchni, czyli metr kwadrat. Dzielimy przez amper, no a Tesla, przypominamy sobie, ze wzoru na siłę magnetyczną, to jest newton przez coulomb razy metr na sekundę, razy metr kwadrat jeszcze i przez amper. No i teraz drobne przekształcenie. No metr kwadrat, tu kwadrat się skróci z metrem,
więc tego metra już nie będzie, to nie będzie kwadratu. Tą sekundę możemy napisać już do licznika, bo dzielenie przez ułamek jest mnożenie przez odwrotność. Czy tak by tu było obok tego m, byłoby s przez m. I newton przez coulomb to jest, znaczy newton razy metr, przepraszam, newton razy metr to jest joule, a joule przez coulomb, to tu jest, joule przez coulomb to jest inaczej volt. No a sekunda zostaje, czy mamy volt razy sekundę przez amper, dokładnie to, co powinno być, czyli to jest nasz Henry inaczej. Czy to jest nasz Henry? No to może zapiszemy, że to jest Henry. Równa się Henry. O, tu już Henry. No to mamy to zadanie. To już mamy 12.4.9, teraz 12.4.10. To troszkę chyba trudniejsze. Więc 12.4.10. Już mamy tu zadanie. To dwie cewki, czyli dzwonnice inaczej mówiąc. Dwie cewki o liczbie zwojów odpowiednio n1, duże n1 równa się 100 i n2 równa się 50 mają taką samą długość. L równa się 0,3 metra, 0,3 metra. I takie samo pole przekroju poprzecznego zwojów S równa się 86,86 cm². Przenikalność magnetyczna rdzenia, na którym się znajdują, wynosi μr równa się 1100. Oblicz w punkcie A współczynnik indukcyjności wzajemnej tych cewek czy zwojnic, wartość siły elektromotorycznej indukowanej w drugiej zwojnicy i natężenie prądu płynącego przez opór R równa się 40 ohmów uzwojenia drugiego, gdy w pierwszym uzwojeniu w czasie delta T równa się 1/1000 sekundy natężenie prądu zmienia się od I1 równa się 0,25 czy 30, tak samo widzę, 0,25 ampera do I2 równa się 0, czyli zanika z 0,25 do 0. No dobrze. No i tu właściwie to jest 2, 4, 10. Tu mamy to zadanie, może to pomniejsze troszkę. O. Więc wypiszmy dane, znamy ilość zwojów pierwszej zwojnicy, n1 równa się 100, n2 dla drugiej zwojnicy, n2 równa się 50. Nie jest powiedziane, że długości tych zwojnic są takie same, czy L1 równa się L2 równa się L, to jest 0,3 metra i pole przekroju też jest takie samo, więc nie mnożymy indeksów, czy będzie S1 równa się S2 równa się S. I to jest 86,86 cm², a centymetr to jest 1/100 metra, czyli centymetr do kwadratu to będzie 1/100 do kwadratu, czyli 10⁻⁴ metra kwadratowego. No, przenikanie magnetyczna, ta względna przenikanie magnetyczna tego rdzenia to jest 1100, opór tego drugiego dzwonienia 40 ohmów, czas, który następuje zmiana natężenia to jest 1/1000 sekundy i natężenie zmienia się od 0,25 ampera do 0. I pierwsze co musimy znaleźć, to właściwie musimy wyprowadzić wzór na współczynnik indukcji wzajemnej dwóch zwojnic. I tu jest pewien kłopot. Ja w szukanych napisałem M, bo u nas przy wyprowadzeniu wzoru na współczynnik indukcji wzajemnej zwojnic oznaczyliśmy ten współczynnik symbolem M, a oni w zbiorze oznaczają L1,2. Więc u nas M jest, a to jest to samo co u nich L1,2. No i jeszcze szukamy siły elektromotorycznej, która będzie indukowana w tej drugiej zwojnicy i tam jeszcze chyba natężenie prądu trzeba, tak? To jeszcze I2 jeszcze I2 szukamy. No to pierwsza część to jest właściwie teoria tu jest i wyprowadzenie wzoru na współczynnik indukcji wzajemnej dwóch zwojnic. Więc przypomnijmy sobie, tak jak poprzednio, w jakim pierwszym wzorze pojawiło się to M, czy współczynnik indukcji wzajemnej. To przypominamy ten wzór, proszę sobie cofnąć się do tej lekcji ze zjawiska indukcji własnej i wzajemnej i że jak mieliśmy dwie zwojnice obok siebie, tak umieszczone na jednej osi, przynajmniej tak było w na naszej lekcji, to
ten współczynnik indukcji wzajemnej to był współczynnik proporcjonalności między natężeniem prądu w pierwszej zwojnicy a strumieniem indukcji magnetycznej przechodzącym przez drugą zwojnicę, wytworzonym przez prąd płynący w zwojnicy pierwszej. Czyli to Φ2,1, no to zapiszmy właśnie. Φ2,1 to jest strumień, oczywiście indukcji magnetycznej, wskazam tu, strumień przechodzący przez drugą zwojnicę, wytworzony przez prąd płynący w zwojnicy pierwszej. No i czyli w takim razie, jaki jest plan na znalezienie tego M? Więc będziemy tą lewą stroną się zajmowali. Będziemy starali się tą lewą stronę uzależnić od natężenia prądu, po to, żeby to natężenie uległo skróceniu i wtedy z tego wzoru obliczymy to M. Więc próbujemy całkowity strumień przechodzący przez drugą zwojnicę, wytworzony przez prąd płynący w pierwszej zwojnicy, chcemy właśnie obliczyć. No to zaczynamy. Więc ta pierwsza zwojnica wytwarza strumień Φ1. To jest strumień, który wychodzi z tej zwojnicy pierwszej. I ten strumień, ponieważ te zwojnice są w jednym rdzeniu, więc te wszystkie linie pola praktycznie przechodzą przez obie te zwojnice, więc ponieważ jest N2 zwojów drugiej zwojnicy i przez każdą przechodzi ten strumień wytworzony przez zwojnicę pierwszą, no to całkowity strumień przechodzący przez drugą zwojnicę, wytworzony przez prąd płynący z pierwszej zwojnicy, będzie N2 razy większy niż strumień, który wytwarza ta zwojnica pierwsza. No a teraz ten strumień, który wytwarza zwojnica pierwsza, no to my go obliczymy z definicji, to jest wartość indukcji razy pole powierzchni. Tam jeszcze było razy cosinus kąta między wektorem indukcji i wektorem powierzchni, ale te wektory tworzą kąt 0 stopni, cosinus 0 to jest 1, więc zostaje tylko B1 razy S. Czyli zamiast tego strumienia wytworzonego przez zwojnicę pierwszą wstawiamy tu B1 razy S. Teraz przypominamy sobie wzór na indukcję wewnątrz zwojnicy. O długości L, o ilości zwojów N, jeżeli płynie przez nią prąd na natężeniu I, znaczy wewnątrz znajduje się substancja o względnej przenikalności magnetycznej μr. Więc to jest ten wzór, tak? Tam u nas we wzorze było N małe przez L, a u nas oni oznaczyli, jeżeli chodzi o pierwszą zwojnicę, ilość zwojów nie symbolem N małe, tylko N1, tak? No więc ten wzór na indukcję wewnątrz tej pierwszej zwojnicy to jest ten wzór, tak? No i teraz w to miejsce wstawiamy ten wzór cały. Tu wstawiliśmy. No i widzimy, że tak jak przewidywaliśmy, że ten strumień całkowity przechodzący przez drugą zwojnicę, wytworzony przez prąd płynący w zwojnicy pierwszej, że jest wprost proporcjonalny do natężenia prądu płynącego w pierwszej zwojnicy, tak samo jak tu prawa strona. No i zmienimy tylko formę tego wzoru na jednej kresce, w mianowniku będzie to L. Na początku piszemy mi R, mi 0, potem napiszemy N1 razy N2 razy S i na końcu napiszemy to I, żeby widać było, że to jest ten współczynnik, który stoi przed natężeniem prądu płynącego w pierwszej zwojnicy. No i widzimy, że po skróceniu tego I1 mamy od razu wzór na współczynnik indukcji wzajemnej tych zwojnic. I ten wzór tam będzie nam potrzebny potem w innym zadaniu również, więc już nie będziemy go drugi raz wyprowadzać. Więc to M to jest mi R razy mi 0 razy N1 razy N2 razy S, pole powierzchni przez L. Wstawiam wartości liczbowe z danych, a tu dane wypisaliśmy, no już było te dane wypisane, dobrze. Wstawiam wartości liczbowe i wychodzi 0,2 Henra. No Henr, dyskusja jednostek. Henr to jest oczywiście volt razy sekunda przez amper, to już było wcześniej w tym zdaniu poprzednim. No to teraz sprawdźmy, czy nam wyjdzie ten Henr. No to tu mamy tak. No tu jeszcze przenikalność magnetyczna próżni 4 pi razy 10 do minus 7 newtona przez metr kwadratowego. Pi to jest 3,14 oczywiście, tak? No i wstawiamy teraz tu te wartości. I wychodzi prawie, że 0,2 Henra. I teraz dyskusja jednostek, tu mamy tak, newton przez amper do kwadratu, tu jeszcze razy metr kwadrat i przez metr, tak?
No to mamy tu newton przez amper do kwadratu razy metr kwadrat przez metr. Metr kwadrat się skróci z metrem, więc zostanie newton razy metr przez amper. Amper rozpiszę osobno, amper do kwadratu rozpiszę jako amper, tu amper do kwadratu oczywiście, jako amper razy amper, bo znowu jeden z tych amperów zamienię, bo już sekundy mi tu brakuje, tak, a musi się pojawić, no to ten 1 amper rozpisuję jako coulomb przez sekundę. Sekunda ta przechodzi do licznika, a joule przez coulomb to jest nic innego, tylko volt. Z definicji potencjału elektrycznego, tak? Czyli to jest volt razy sekunda przez amper, no czy inaczej mówiąc to jest Henry. No dobrze, no i teraz jeszcze każą obliczyć wartość siły elektromotorycznej indukowanej w drugiej zwolnicy. No, tu uwaga, to jest E2 w tym miejscu, tak jest niewyraźnie napisane. E2 równa się M, wartość bezwzględna to jest delta I1 przez delta T. No to u nas zmiana natężenia jest od wartość bezwzględna tej zmiany to jest stawiana, tak? No to od większej wartości dodajemy mniejszą, no to będzie I1 minus I2 to jest po prostu I1, no to, czyli zamiast to delta I1 to jest po prostu I1, tak? No to mamy wszystko, już nie będziemy w to miejsce wstawić tego wzoru, od razu już wartość liczbową stawimy, skoro wcześniej było to pytanie, więc stawiamy współczynnik indukcji wzajemnej, to będzie 0,2 Henry razy I1 to 0,25 ampera przez czas 1/1000 sekundy i wychodzi 50 V. No dyskusja jednostek jeszcze, Henry razy amper przez sekundę, no Henry to jest właśnie volt razy sekunda przez amper i tu właściwie od razu się skraca amper z amperem, sekunda z sekundą wychodzi nam volt. I teraz co to znaczy, że w drugiej zwolnicy pojawiła się siła elektromotoryczna? To jest tak, jakby w zwolnicy pojawiło się źródło napięcia o sile elektromotorycznej równej właśnie tyle. No to jak mamy prosty obwód, źródło napięcia stałego, ponieważ tu jednostajnie się zmienia to natężenie prądu, więc również ta siła elektromotoryczna, właśnie ponieważ natężenie prądu się zmienia jednostajnie, czyli stosunek tego natężenia przez czas nie będzie ulegał zmianie, więc będzie stała siła elektromotoryczna. Więc mamy obwód prądu stałego. Stała siła elektromotoryczna, jeden opornik, no to natężenie prądu to jest siła elektromotoryczna źródła przez opór. To wstawiamy już wartość siły elektromotorycznej, wstawiamy 50 V, opór jest ponad 40 ohmów, wychodzi nam 1,25 ampera. To już zadanie 4.10. Teraz zadanie 12.4.11, strona 120. 11, tak? 11. No to tu mamy 11. Także poznajemy te schematy. Jak już po tych zadaniach, to właściwie jak ktokolwiek będzie Was tu pytał z tego, to albo będzie żądał obliczeń, no to praktycznie wszystkie te schematy będą w tych zadaniach zawarte. Na żelazny rdzeń nawinięto dwie cewki, czyli dwie zwolnice o takiej samej długości i takim samym przekroju poprzecznym. Indukcyjność pierwszej cewki wynosi L1 równa się 0,3 Henry, a drugiej L2 równa się 1,2 Henry. Wykaż, że współczynnik indukcji wzajemnej cewek, czyli tych zwolnic, wynosi L1,2, czyli u nas to jest M, równa się pierwiastek z L1 razy L2 i oblicz wartość. Oblicz, ile razy liczba zwojów cewki drugiej jest większa od liczby zwojów cewki pierwszej. Więc zadanie zapiszemy, to jest 12.4.11, strona 120. Już nie będziemy wyprowadzać wzoru na ten współczynnik indukcji wzajemny dwóch zwolnic, więc już ten wzór z poprzedniego zadania mamy. I przypominamy sobie wzory na współczynnik indukcji własnej. To jest przenikalność magnetyczna, względna przenikalność magnetyczna razy przenikalność magnetyczna próżni razy ilość zwojów do kwadratu razy pole powierzchni jednego zwoju przez długość zwojnicy. I tu oni powiedzieli, że długości zwolnicy, obu zwolnic są takie same, więc tu jest L i tu jest A, to jest podobnie, jest taki sam wzór, tylko tu będzie ilość zwojów jest inna, to jest N1, to jest N2, to samo pole powierzchni zwoju według treści zadania i ta sama długość zwolnicy, czyli tu nie ma indeksów. I są nawinięte na ten sam rdzeń, czy to względna przenikalność magnetyczna jest też taka sama. I teraz jaki jest plan? Z tego wzoru obliczymy N1,
Z tego wzoru obliczę M2, wstawimy do tego wzoru i liczymy na to, że uzyskamy ten wzór właściwy. No to przekształcamy ten wzór, to jest przekształcony, tu przekształcamy ten wzór, żeby N2, wstawiamy teraz N1, N2 do tego wzoru, wstawiliśmy, no i widzimy, że jak weźmiemy pod pierwiastkiem to oba te ułamki, no to będzie mi r do kwadratu, mi 0 do kwadratu razy s do kwadratu i z podpierwiastka wyjdzie po prostu mi r razy mi 0 razy s i się skróci z mi r mi 0 razy s i zostanie tylko pod pierwiastkiem R1, duże L1 razy duże L2. No i wzór został już wyprowadzony. No i trzeba obliczyć teraz to, tam jest ten wzór, tu dane jeszcze wypisałem, L1 to jest 0,3 Henra, L2 1,2 Henra, wstawiamy tu wartości i wychodzi dość prosto 0,6 Henra. No jeszcze dwa zadania nam zostały, żeby już te schematy były znane. Zadanie następne 12.300 na 124. 12.300 na 124. Ile zwojów, może powiększę. Ile zwojów należy 12.3. Dobrze. Ile zwojów należy odwinąć z cewki indukcyjnej, czyli z zwojnicy, inaczej mówiąc, bez rdzenia o n równa się 480 zwojach, po włożeniu do środka cewki rdzenia o względnej przenikalności magnetycznej mi r równa się 576, aby w rezultacie współczynnik samoindukcji, czyli współczynnik indukcji własnej, nie uległ zmianie. Długość cewki się nie zmienia. No, wypiszmy dane. To jest tak. Ilość zwojów tej zwojnicy, tej początkowej zwojnicy to jest 480 i teraz co robimy? Umieszczamy wewnątrz tej zwojnicy rdzeń wykonany z ferromagnetyka o względnej przenikalności magnetycznej równej 576. Czyli co znaczy, że tyle razy, jeżeli przez tą zwojnicę płynie prąd, i byśmy umieścili teraz właśnie wewnątrz zwojnicy ten ferromagnetyk o takiej względnej przenikalności magnetycznej, to tyle razy zwiększyłaby się wartość indukcji wewnątrz tej zwojnicy. Zobaczcie, jak to strasznie się zwiększa. Jeszcze powiedziane jest, że długość zwojnicy ma nie zmienić i pole przekroju też się nie zmienia, bo na ten sam rdzeń jest nawinięte. No i teraz wzór na współczynnik indukcji własnej tej zwojnicy, ale jeszcze bez rdzenia, no to jest już tu nie ma tego mi r, bo jest mi r jest równe 1, wtedy bo tam jest próżnia albo powietrze, no to będzie 1 razy mi 0 razy n kwadrat razy s przez r. No to jest wzór, który wypowiedzieliśmy na współczynnik indukcji własnej zwojnicy, przy tej lekcji o zjawisku indukcji własnej niewzajemnej, więc można wrócić do tej lekcji. No i teraz ten sam wzór zapisujemy dla drugiej zwojnicy. Teraz już wewnątrz znajduje się ferromagnetyk o względnej przenikalności mi r równej tam 576, więc zostaje tam mi 0 i teraz tu jest liczba zwojów, teraz, ponieważ to się zwiększyło, a to całość ma się nie zmienić, no to teraz liczba zwojów musiała się zmniejszyć, więc to jest to x, to jest znaczy musieliśmy odwinąć, usunąć tych zwojów, tak? Czyli było n, teraz będzie n minus x i my tego x szukamy. No i jeszcze raz pole powierzchni się nie zmieniło, przez długość zwojnicy też według treści zadania się nie zmieniło. No i teraz skoro mają być równe te, żeby się nie zmienił współczynnik indukcji własnej tych zwojnic, no to musimy porównać teraz prawe strony, czy L1 równa się L2, a więc to się równa temu. No to teraz kwestia matematyki, skróci nam się mi 0, L się skróci, S się skróci, zostanie takie wyrażenie. Bierzemy pierwiastek jednej strony i drugiej strony, upraszcza nam się to równanie, dzielimy przez to pierwiastek z mi r i z tego obliczamy to x, czy będzie x na lewą stronę, to wyrażenie na prawą stronę. Już przeniosłem. Tu jeszcze wyłączę n przed nawias i w tym nawiasie wspólny mianownik zrobię. No to proste przekształcenie, to już jesteście na tym poziomie, że dla Was nie ma problemu.
i wstawiamy wartości liczbowe. Tu są tak dobre, że w pamięci się obliczy, bo to pierwiastek z 576 to jest 24, tak? Więc będzie n to jest 480, pierwiastek z 576 to jest 24 minus 1 przez 24. 24 się skróci 480, to będzie 20 i raz 23 to jest 460. I no tak, już mamy odpowiedź, że tyle trzeba odwinąć z tej pierwszej zwojnicy, żeby po włożeniu ferromagnetyka o względnie przenikalności μr równa się 576, żeby współczynnik indukcji własnej, żeby nie uległ zmianie. I ostatnie właściwie takie zadanie, że to sekundę będzie trwało. Rozwiązanie, tak mówiłem, że to będzie podobne do tego pierwszego, właściwie skorzystamy z pierwszego zadania. To jest zadanie teraz 12.5. No, prawie, że go nie będzie tego zadania. 12.5. Dwie cewki indukcyjne o indukcyjności L1 równa się 60 mH i L2 równa się 30 mH połączono szeregowo i dołączono do źródła napięcia tak, że cewki nie oddziałują na siebie magnetycznie. Oblicz zastępczą indukcyjność L układu i wskazówka: przyjmij, że siła elektromotoryczna indukcji jest równa sumie sił elektromotorycznych oraz że przez obie cewki płynie prąd o takim samym natężeniu. No i musimy wrócić do zadania tego wcześniejszego, czyli tego pierwszego zadania, które rozwiązaliśmy. O, już muszę. O, proszę bardzo. Zresztą spójrzmy na... Jeszcze tu proszę zauważyć, że już napisałem. Patrz, to jest to zadanie, które teraz rozwiązujemy. Patrz zadanie 12.4.8 strona 120. No i właśnie w tym zadaniu przypominam, mieliśmy dwie zwolnice nawinięte w ten sam sposób, w tym samym kierunku i siła elektromotoryczna indukowana w całym tym układzie będzie równa sumie tych sił elektromotorycznych. No to ponieważ to samo natężenie prądu, ten sam prąd płynie przez obie zwolnice, więc tu będzie delta i ta sama zmiana natężenia. Czy mamy ten wzór, tak? O, i ten wzór zaraz zapiszemy. Więc wzór już mamy, że to E równa się minus L1 plus L2 w nawiasie razy delta I przez delta T. A czym jest ta indukcyjność zastępcza? Więc tak jakbyśmy chcemy zastąpić teraz te dwie zwolnice, jedną zwolnicę o szukanej przez nas indukcyjności L, czy współczynnik indukcji własnej, no, takiej, żeby ta siła elektromotoryczna była taka, jak i tu. No więc zamiast tych dwóch mamy teraz jedną zwolnicę o sile elektromotorycznej, znaczy o współczynniku indukcji własnej, które szukamy. No i z porównania, skoro to mają być takie same siły elektromotoryczne, bo to jest ten sam układ, no to widzimy, że z tego wynika, że L równa się L1 plus L2. Z porównania tych dwóch, jakbyśmy prawe strony porównali, to by nam wyszło, że skróciłoby się delta I przez delta T i wyszłoby, że L równa się L1 plus L2. Czyli widzimy, że przy połączeniu szeregowym dwóch zwolnic nawiniętych w tą samą stroną na jeden rdzeń, to zastępcza indukcyjność będzie równa sumie tych indukcyjności. No i tyle, jeżeli chodzi o tą dzisiejszą lekcję. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.